Ten reportaż powstał dzięki wsparciu moich patronów. Uwaga, materiał przeznaczony tylko dla widzów dorosłych. Zawiera zdjęcia i nagrania przedstawiające martwych ludzi, migrantów i uchodźców, którzy od 2021 roku do teraz umarli na pograniczu polsko-białoruskim po obydwu stronach granicy. Jest takie przysłowie, chyba chińskie, że jeden obraz jest wart więcej niż 1000 słów. Tak właśnie wygląda śmierć na granicy. Gdyby mi się coś stało, chciałabym, żeby również o mnie poinformowano moją rodzinę, żeby poszukiwaniami mego ciała, jeżeli bym była gdzieś zaginiona i zmarła gdzieś nie wiadomo gdzie, to żeby zajęły się odpowiednie służby i żeby szukały do skutku. Jak Białoruś i Polska grają trupami migrantów i uchodźców? Czy to tylko clickbaitowy tytuł, czy rzeczywistość pogranicza białorusko-polskiego? Zacznijmy od początku, czyli od roku 2021. We are between the Belarus and Polish border. Wtedy to Białoruś we współpracy z Rosją rozpętała kryzys migracyjny przy granicach z Polską, Litwą i Łotwą. Akcja była przygotowywana od 2011 roku pod kryptonimem Operacja Śluza. Co się za tym kryje? Białoruski reżim oszukuje ludzi z państw ogarniętych wojną i biedą, obiecując im łatwą podróż do spokojnej i bezpiecznej Europy Zachodniej. W rzeczywistości przepycha ich siłowo i brutalnie przez druty, płoty, bagna, rzeki i lasy do państw sąsiednich, w tym do Polski. Tak to wygląda w praktyce. Białorusini nigdy nie przyznają się do takiego traktowania ludzi na pograniczu. W swoich propagandowych przekazach chcą udowodnić, że to tylko Polacy wyrzucają migrantów i uchodźców do białoruskiego lasu. To jest też część operacji Śluza, w którą niestety polski rząd dał się wciągnąć. Białorusini przewidzieli, że w odwecie polskie służby będą robić to samo co oni, czyli przerzucać ludzi przez granicę w drugą stronę. I tak się dzieje. O czym w przypływie szczerości opowiedział w Senacie wiceminister Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Duszczyk. Robimy to codziennie. Otwiera się bramkę i te osoby wychodzą na stronę białoruską. No ja jakieś wynoszę z powrotem. Te informacje rządowi koledzy Macieja Duszczyka skrzętnie do tej pory ukrywali przed opinią publiczną. Na przykład Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej. Pushbacki są, czy ich nie ma? Nie, panie redaktorze, my stosujemy polskie prawo, stosujemy prawo międzynarodowe i przede wszystkim podchodzimy do tego w taki sposób. Czyli nie ma pushbacków? Mamy... Ale proszę jednoznacznie nie ma pushbacków. Pushbacki, czyli wywózki ludzi do lasu, są codziennością. Robią to stale białoruskie, jak i polskie służby. Funkcjonariusze reżimu Aleksandra Łukaszenki polują na nagrania, a czasami tworzą nieprawdziwe filmy, mające ukazywać łamanie prawa na pograniczu przez nasze służby. Oczywiście to publikują, przy okazji ukrywając swoje bestialstwo i prawdziwe intencje. I to też jest część operacji Śluza. Z kolei polska Straż Graniczna robi podobnie, wycinając ze swoich nagrań z monitoringu ujęcia pokazujące przemoc wobec uchodźców i migrantów, czy przerzucanie ludzi przez przygraniczny płot, który tak naprawdę jest zbudowany po polskiej stronie granicy. Za nim jeszcze przez kilka metrów w kierunku Białorusi wciąż jest Polska. I tu przypomnijmy, bo w zalewie propagandy rządowej ginie fakt, że w tej grze pomiędzy służbami białoruskimi i polskimi są ludzie, tacy jak ty czy ja. Tak samo marzą o szczęściu i pokoju, tak samo odczuwają ból i cierpienie, tak samo umierają. A na pograniczu dzieje się to nieprzerwanie od 2021 roku. Od początku zarówno Białorusini, jak i Polacy obrzucają się wzajemnie oskarżeniami, kto odpowiada za śmierć konkretnych ludzi. Wiemy, że były przypadki wyciągania ciał pod płot od białoruskiej strony i filmowania ich przez tamtejsze służby. Tak jak w przypadku tego Syryjczyka.
Według informacji przekazanej przez innych migrantów, miał umrzeć z zimna w jednym z magazynów zarządzanych przez białoruskie służby. Wcześniej, do czego przyznała się polska Straż Graniczna, był po stronie polskiej, skąd został wyrzucony przez funkcjonariuszy z placówki w Bobrownikach. Ostatecznie mężczyzna zmarł. Z kolei po śmierci tej Kurdyjki Białorusini nagrali propagandowy film, sugerując, że zmarła po polskiej stronie. Nasze służby nigdy tego nie potwierdziły. Strategii migracyjnej to jest pewnie też decyzja na przyszłość. Teraz z podobnym oskarżeniem, ale już wobec Białorusinów, wystąpił wiceminister Duszczyk. O szczegółach za moment. Najpierw wyraźnie trzeba zaznaczyć, w jaką pułapkę wiceminister Duszczyk wpędził każdego, kto zechciałby zweryfikować te informacje. Gdyby okazały się prawdziwe, o żadnej pułapce nie mogłoby być mowy. Co więcej, byłoby to w interesie każdego, poza tym reprezentowanym przez reżimy białoruskie i rosyjskie. Gdyby jednak Duszczyk skłamał, wtedy po obnażeniu tej nieprawdy białoruskie służby rzucą się na żer i wykorzystają te informacje w swojej propagandzie. Dlatego też media w zdecydowanej większości nie podejmują tych tematów z pogranicza polsko-białoruskiego, które mogłyby świadczyć o tym, że polskie służby łamią prawo. Informowanie o tym wiąże się z niesprawiedliwym posądzeniem o zdradę, a także z hejtem, który skwapliwie nakręcają politycy. Mimo różnego rodzaju ataków, różnych durniów i zdrajców, różnych ludzi nieodpowiedzialnych, ten rodzaj manipulacji i hipokryzji, jakie środowiska ochrony praw człowieka zademonstrowały, jest niebywały i tylko potwierdza, że to są ludzie kompletnie odklejeni od rzeczywistości społecznej. Please help me. Give me my son. Please, please. Gdy przekazałem rozpaczliwą prośbę matki zmarłego w Polsce Ahmeda z Iraku o zwrot ciała syna, ówczesna posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka sugerowała, że jestem hieną, a pisowskie media nazywały mnie prowokatorem Łukaszenki. Z kolei poprzedni minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, pytany przeze mnie o liczbę zmarłych na pograniczu i o handel Polski z białoruskim reżimem, zamiast udzielić mi odpowiedzi, kłamał na mój temat. Ile było wywózek? Mimo ludzi, którzy sprawiają wrażenie, jakby współpracowali z Putinem. Wstydu nie masz, człowieku. Wstydu nie masz i odpowiadasz za to, co się tutaj dzieje w tych lasach. Ten hejt miał mnie powstrzymać przed informowaniem o śmiertelnych ofiarach na pograniczu. Wielu dziennikarzy rzeczywiście zamilkło w tym temacie, a ich redakcje mówią o pograniczu tylko rządowym przekazem. Bez żadnych skrupułów wykorzystuje to białoruski reżim, publikując propagandowe nagrania. Niestety, z prawdziwymi śmiertelnymi ofiarami swojej brutalności. Posunęli się do tego, że przy bramkach w murze rozstawili fotopułapki, w które wpadają polskie służby. W taki sposób Białorusini dokumentują wywózki z polskiej strony i przy okazji okłamują swoje społeczeństwo, twierdząc, że to Polska zwozi migrantów i uchodźców na granicę i przepycha ich do Białorusi. Niestety, stosując tzw. pushbacki, polski rząd daje paliwo białoruskiej propagandzie. Podkreślmy, że białoruski reżim nie publikuje nagrań przedstawiających brutalność i agresję swoich służb, a do tego dochodzi codziennie. Białorusini nie przyznają się do spowodowania śmierci wielu migrantów i uchodźców. Przeciwnie, kreują fałszywy obraz pseudohumanitarnych służb Łukaszenki. Te białoruskie fejki to część operacji Śluza. To jest jakby trochę inny aspekt migracji, o której dzisiaj mówimy. Wracając do oskarżeń Duszczyka o przerzucenie ciała migranta do Polski, tak naprawdę to on jako wiceminister ponosi odpowiedzialność za informacje, które sam przekazał. Tym bardziej, że ma świadomość, jak działają białoruskie służby. Myślę, że parę osób w Mińsku siedzi i nas słucha. W jaki sposób my dyskutujemy i w jaki sposób będzie reakcja Białorusi na to, o czym my tutaj dyskutujemy. Także pozdrawiamy ewentualnie. Przepraszam, może nie powinienem. Zaczęło się od tego, że na portalu X Duszczyk, chwaląc się sukcesami rządu, zaniżał liczbę ludzi zmarłych na pograniczu. Najpierw z dumą ogłosił, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości umarło więcej ludzi niż w czasach, gdy sam zaczął odpowiadać za politykę migracyjną. Tu podał fałszywe dane o 2 zmarłych. Jednym z nich miał być migrant, a drugim żołnierz. W kolejnym wpisie wprost skłamał, pisząc, że śmierci przy naszej granicy nie ma.
Na te manipulacje reagowałem bezpośrednio w komentarzach pod wpisem wiceministra, podając przykłady tych, którzy zmarli na pograniczu już za czasów rządów Donalda Tuska. Napisałem wprost, że wiceminister Duszczyk kłamie. Mnie na ten wpis nie odpowiedział, ale publicznie żalił się tak. Ja coś opublikuję, natychmiast mam tysiące botów, które mówią o tym, Duszczyk kłamie, nieprawda, przecież widzieliśmy i tak dalej. To bardzo podobnie się dzieje, prawda? I ta grupa ludzi nie wierzy po prostu temu przekazowi. To kolejna jego manipulacja, bo wśród krytykujących są zwykli polscy obywatele tacy jak ja, którzy walczą z białoruską i rosyjską dezinformacją. Jak Białoruś, jak Putin i Łukaszenka podpalają pogranicze Polskę i Europę. Oj, podpalają. Zwalczając propagandę wschodnich reżimów, jednocześnie wciąż patrzę na ręce polskiej władzy, w tym na to, co robi wiceminister Duszczyk. Oto jego kolejny fałszywy wpis w mediach społecznościowych. Wiceminister Duszczyk twierdzi, że na pograniczu nie ma przemocy. Jest tylko skuteczność. To kłamstwo zostało wyjaśnione w Senacie. Przez kogo? Przez samego wiceministra Duszczyka. Zdarza się przemoc. Nie chcę powiedzieć, że nie zdarza się przemoc, bo bym był hipokrytą. Zdarza się przemoc oczywiście po stronie białoruskiej czy po stronie polskiej. Tu bym hipokrytą powiedział, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak przemoc. Cannot show you his face. They hurt him too much. We don't know what kind of gun. Plastic gun or real gun. And broke all the teeth. Wytykając Duszczykowi manipulacje w zaniżaniu liczby zmarłych na pograniczu, Regina Skibińska, dziennikarka i aktywistka, zapytała go o zmarłego, którego ciało odnaleziono jesienią po polskiej stronie w okolicy wsi Lipina w gminie Płaska. I to w odpowiedzi na ten komentarz wiceminister Duszczyk napisał, że zmarły został podrzucony przez Białorusinów pod zaporę, czyli pod przygraniczny płot. Duszczyk dodał, że była to kolejna filmowana prowokacja. Napisał również, że po odmowie pogrzebu Straż Graniczna przejęła ciało i dokonała niezbędnych czynności. Podkreślmy, przedstawiciel polskiego rządu kilka miesięcy po fakcie ujawnia, że sąsiadujące z nami państwo przerzuciło do naszego kraju trupa. Zaskoczyło mnie to, że tematem nie zajęły się ani media, ani rząd nie przekazał szczegółów na konferencji prasowej. Zupełnie inaczej było, gdy to niemieckie służby zostawiły na polskim parkingu afgańską rodzinę. Wtedy larum podnieśli wszyscy. W sprawie przerzucenia ciała przez granicę z Białorusią była cisza. Postanowiłem zweryfikować te informacje. Przygotowałem takie pytania, które wysłałem najpierw do Biura Prasowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Czy oficjalnie polskie służby potwierdzają informacje przekazane przez wiceministra Macieja Duszczyka? Na jakiej podstawie udało się ustalić przebieg podrzucenia ciała? Jak przebiegało to zdarzenie? Jakie były reakcje karne, dyplomatyczne w związku z tą sprawą? Czy polskie służby odpowiedziały w jakiś sposób Białorusinom odpowiedzialnym za przerzucenie ciała człowieka przez granicę? Czy przeciwko białoruskim sprawcom toczy się postępowanie karne przed polskim lub międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości? Czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało publicznie o tym zdarzeniu, zanim zrobił to na portalu X Maciej Duszczyk? W załączniku do MSWiA przesłałem screen wpisu wiceministra. Równocześnie na moje pytania odpowiedziały biura prasowe MSWiA oraz Straży Granicznej. Dowiedziałem się, że 28 listopada 2024 roku na wysokości miejscowości Lipiny ciało mężczyzny zauważył strażnik graniczny. Zmarły znajdował się po zewnętrznej stronie muru. Tam, gdzie wciąż jest Polska. Po więcej szczegółów zostałem przekierowany najpierw do prokuratury w Suwałkach, a stamtąd do prokuratury w Siedlcach, gdzie ostatecznie trafiła sprawa śmierci człowieka, którego ciało, zdaniem wiceministra Duszczyka, zostało przerzucone do Polski. I w końcu dostałem szczegółowe odpowiedzi na moje pytania. Prokuratura po przeprowadzonym śledztwie przyznała, że nie ustalono dokładnego miejsca, w którym pokrzywdzony stracił życie. Zwłoki pokrzywdzonego cudzoziemca odnaleziono na linii granicznej, przy czym jego ciało częściowo znajdowało się po polskiej stronie, a częściowo po białoruskiej.
W toku postępowania nie uzyskano informacji, które dostarczyłyby podstaw do wnioskowania, że zgon pokrzywdzonego nastąpił w innym miejscu niż to, w którym odnaleziono jego ciało. Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci było wychłodzenie organizmu. W trakcie prowadzonego postępowania nie ujawniono śladów, które mogłyby wskazywać na przemieszczenie zwłok w rejon granicy polsko-białoruskiej z innego miejsca. Nie jest w związku z powyższym prowadzone odrębne postępowanie, jak również sprawa nie została przekazana do innej jednostki prokuratury. W ramach prowadzonego przez prokuraturę okręgową w Siedlcach śledztwa żadna z osób będących przedstawicielem polskiego MSWiA nie ubiegała się o wgląd do akt sprawy, jak również nie kontaktowała się z prokuraturą w celu uzyskania informacji w tej sprawie. Z posiadanych przez prokuraturę informacji wynika, że w kwestii tej właściwy miejscowo komendant oddziału Straży Granicznej wywołał spotkanie graniczne ze stroną białoruską w celu ustalenia sposobu postąpienia z ujawnionym ciałem, a wobec braku deklaracji strony białoruskiej zabrania ciała oraz braku sprzeciwu zabraniu zwłok przez stronę polską, podjęto decyzję o przeprowadzeniu oględzin miejsca zdarzenia oraz zabezpieczenia ciała. Ciało Erytrejczyka prokuratura wydała jego rodzinie. Pochowany został w swojej ojczyźnie. A my mówimy o zawieszeniu praw migrantów tylko i wyłącznie. Uporządkujmy. Maciej Duszczyk zaniżył dane o zmarłych na pograniczu polsko-białoruskim. Tłumaczył się tym, że nie liczył ciała Erytrejczyka, bo Białorusini podrzucili go do Polski. Nie powiadomił o tym polskich śledczych. Z kolei prokuratura zaprzeczyła jego słowom, a to oznacza, że wiceminister Duszczyk skłamał. My po prostu nie przyjmujemy najnormalniej w świecie tych ludzi. Zresztą nie po raz pierwszy. Okłamał społeczeństwo, twierdząc, że dzięki jego polityce migracyjnej nie będzie więcej śmierci przy granicy z Białorusią. Każdy, kto wie, czym są pushbacki, jaki będzie efekt zawieszenia prawa do azylu, jak od 4 lat wygląda rzeczywistość na pograniczu i jak Białorusini okrutnie traktują uchodźców i imigrantów, wiedział, że Duszczyk uprawia tylko polityczną propagandę. I w taki sposób tłumaczy się złamania podstawowych praw człowieka. Na efekty tej polityki długo nie trzeba było czekać. Tylko w ciągu kwietnia 2025 roku po polskiej stronie odnaleziono 6 ciał cudzoziemców, a po białoruskiej 3. Nadal pojawiają się informacje o kolejnych zaginionych, po których nie ma śladu. Cały czas prawa człowieka są deptane po obydwu stronach granicy. A gdy sami uchodźcy imigranci zgłaszają służbom śmierć swoich przyjaciół, są lekceważeni i wyrzucani na Białoruś. Tak było, gdy alarmowali o utonięciach w Bugu. Rzecznik Straży Granicznej twierdził wówczas, że albo ludzi, którzy mieli utonąć, w ogóle nie było, albo wyruszyli w kierunku krajów, gdzie świadczenia socjalne są płacone w funtach i euro. Kilka dni później wyłowiono z rzeki pierwsze ciało cudzoziemca. Tymczasem, gdy na pograniczu umierają ludzie, gdy trwa wojna hybrydowa pomiędzy Białorusią i Polską, te same państwa handlują ze sobą i to na rekordową skalę. O czym mówił białoruski opozycjonista Paweł Łatuszka. Ubiegły rok to jest rok rekordowy z punktu widzenia eksportu i importu w relacjach handlowych pomiędzy Białorusią a Polską. Nie ma dokładnych danych na temat liczby zmarłych po obydwu stronach granicy. Wiemy tylko o tych, których ciała udało się odnaleźć i godnie pochować. Oglądając ten reportaż, widząc zmarłych, którzy giną także i w naszym kraju, miej świadomość, że odpowiedzialność za to spada nie tylko na polityków, ale także na ciebie, o ile milczysz w tej sprawie i jest ona dla ciebie obojętna. Pamiętaj o tym, co mówił były więzień obozu koncentracyjnego w Auschwitz, Marian Turski. Pamiętaj o 11 przykazaniu. Nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek mniejszość
jest dyskryminowana, ponieważ istotą demokracji jest to, że większość rządzi, ale demokracja na tym polega, że prawa mniejszości muszą być chronione jednocześnie. Nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek władza narusza przyjęte umowy społeczne, już istniejące. Bądźcie wierni przykazaniu. 11. przykazanie. Nie bądź obojętny, bo jeżeli nie, to się nawet nie obejrzycie, jak was, jak waszych potomków, jak na waszych potomków, jakiś Auschwitz nagle spadnie z nieba. To bydło, które było ściągane po prostu po to, żeby forsować nasze granice. 35-letnia Iranka, kobieta, została postrzelona w oko. Mówimy tylko i wyłącznie o ograniczaniu czasowym, terytorialnym i proporcjonalnym prawa migrantów, nie ograniczając w tym czasie praw Polaków, mieszkańców Polski. Mamy baraki dla imigrantów. W Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Sztuthofie mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. Należy im założyć chipy, tak jak się pieskom zakłada, a tańsze jest oczywiście numery na lewej ręce wytatuować i wtedy łatwo się ich znajdzie. Czyli Polska będzie śmietnikiem, tak jak do nas przewozili tiry niepotrzebne u siebie odpadów. Na koniec wróćmy jeszcze do wiceministra Macieja Duszczyka. Zdarza się, że mówi prawdę na temat sytuacji uchodźców i migrantów. Doskonale wie, jak wygląda sytuacja w państwach, z których ludzie uciekają przez Białoruś do Polski i dalej na zachód Europy. Duszczyk wie, że często jedynym wyjściem, by mogli uratować swoje życie, jest nielegalne przekroczenie granicy. Bardzo często współpraca z rządami tamtych państw nie istnieje. Bo jeżeli to jest Jemen, Erytrea, Somalia, nie ma żadnej możliwości, żeby z tymi rządami z tamtych państw współpracować, bo tam po prostu nie ma żadnych rządów takich, z którymi można jakiekolwiek działania prowadzić. Obywatel Somalii, który chciałby legalnie wjechać do Unii Europejskiej do pracy, szanse ma bardzo ograniczone, jeżeli powiem żadne. Tak, a więc w tym przypadku szuka pewnych rozwiązań nielegalnych. To nie jest okej, żeby ktokolwiek umierał pod obcym niebem, nie? Po prostu jakby i w drodze, że jakby no nie tak, absolutnie nie tak się powinny kończyć ludzkie historie, tak? Że oni wszyscy jakby gonią za jakimiś marzeniami i ta weryfikacja tych ich wyobrażeń i marzeń o tej dostatniej i przyjaznej Europie potem bywa bardzo gorzka, ale żeby oni mieli prawo się sami o tym przekonać, tak? Nie przez to, że umierają, nie wiem, jak Abdi, patrząc jakby z nadzieją w stronę wschodzącego słońca, tak? Jak zamarzał. Dla mnie wygląda to tak, jakbyśmy my jako Polska odpowiadali na tą wojnę hybrydową wywołaną przez Putina i Łukaszenkę po prostu współudziałem, nie? My to robiliśmy po kawałku. Najpierw zawoziliśmy ciepłe jedzenie, ubrania ludziom, potem kiedy okazało się, że ludzie, na początku robiliśmy to po to, żeby te osoby nie cierpiały, żeby dostały jakąkolwiek pomoc, bo znikąd jej nie mogły dostać indziej. Potem, kiedy zaczęły się pojawiać doniesienia o ciałach, kiedy żadne służby nie szukały osób zaginionych, to robiliśmy to wierząc, że może uratujemy kogoś życie, że rodzina tych osób zazna spokoju. I jakby nie mogliśmy tego nie zrobić, bo te ciała nadal leżałyby w lesie, zapomniane, te wszystkie osoby, które miały swoje życie, które miały rodziny, na znak od których czekały rodziny. I no nie byliśmy na to gotowi, to prawda, i jakby nigdy nie spodziewałam się, że zobaczę martwego człowieka leżącego w lesie.
dlatego że nie dostał pomocy, ale jakby nie byliśmy w stanie nawet przed sobą powiedzieć nie zrobimy tego, bo nikt inny po prostu tego nie robił tak naprawdę. Tej systemowej pomocy nie ma. Jest łamanie prawa, ich prawa. I dlaczego ja to wszystko robię? Po to, żeby ludzie nie umierali w lesie. Po to, żeby każdy zmarły mógł być pochowany pod swoim własnym imieniem i nazwiskiem, bo to nie są cyfry, to są ludzie. Po to, żeby każda rodzina wiedziała, co się stało i miała możliwość pochowania swego zmarłego i przejścia żałoby. System zawodzi, na co się nie zgadzam. I nie zgadzam się na to, żeby po prostu ludzie na naszym podwórku, czyli Polska, umierali, tak? Demokracja to są ludzie. Jest to wolność i jest to życie przede wszystkim, tak? I tu nie chodzi o życie tylko Polaków, tylko życie każdego człowieka na świecie. Dlatego też nie ma na to mojej zgody wewnętrznej. A wiedząc, że ktoś cierpi, nie można przejść obojętnie, tak? Każdemu trzeba pomóc. Za każdym razem, jeżeli znalazło się już tego nieżywego człowieka w lesie, martwego, czy się o którymś kolejnym słyszy, to tym bardziej mnie to utwierdza, że każde zgłoszenie trzeba sprawdzać, trzeba iść po prostu i być może uda się kogoś uratować, tak jak to bywało w przypadku Tareka, Hamzy. Temat się nie sprzedaje, więc nie ma sensu tego transmitować i mówić o tym, tak? Także tak działają polskie media, więc w Polsce ludzie nigdy się nie dowiedzą prawdy. Łatwo się pokazuje cudze zło, po prostu. I to jest chyba ten główny problem. Bo na granicy jest nie tylko zło białoruskie, ale jest też zło polskie. I to zło pokazuje się źle, tego się nie chce pokazywać. Są jakieś naciski, są siły rozmaite, które blokują takie pokazywanie. To jest nasze zło, po prostu. Własnego zła się nie lubi. Ja myślę, że też, że taki obrazek drastyczny właśnie z granicy to jest coś, co wypełni też lukę pewną, która już od 4 lat właściwie istnieje. Śmierć na granicy to jest coś, co nie ma twarzy. Natomiast w tym momencie, kiedy patrzymy na takie zdjęcie, to twarz się pojawia. To jest Polska, to jest nasza granica, to jest nasze zło, to jest nasza odpowiedzialność. Ludzie nie mają już żadnej nadziei. Dlatego idą do lasu, nawet najsłabsi. I nasz rząd się do tego dołożył. Nasz rząd, który zawiesił prawo do azylu nawet na jednym, jedynym przejściu granicznym, który jeszcze przed zamknięciem prawa do azylu z tego przejścia granicznego wyrzucał jak leci i ciężarne, i ofiary tortur, i kobiety po strasznej przemocy. 2 kobiety z tych, które zostały wypchnięte z Terespola na początku marca, są zaginione. W tak trudnej sytuacji, jeżeli nikt nie starałby się o tym informować, jeżeli nikt nie starałby się szukać tych zmarłych albo pomagać rodzinom zmarłych i zaginionych, to ten temat w ogóle by zniknął. Zostałby nakryty czapką, a panowie z naszego rządu mogliby opowiadać, co by tylko chcieli. Każde kłamstwo, każda manipulacja mogłaby być opowiadana i nikt nie byłby w stanie zweryfikować. To się działo koło mojego domu i to była taka po prostu prosta rzecz. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to jej udzielasz. Potem to się zamieniło w programowe działanie i robiłem to, ponieważ tak należy. Tutaj to jest oczywiste. Tak? Jeżeli ktoś cierpi, bez względu na to, dlaczego znalazł się w sytuacji tego cierpienia, to robisz to. Ja tego nie traktowałem nigdy jako działalności politycznej przeciwko komuś. To było po prostu za życiem. A teraz z perspektywy czasu, kiedy mam już możliwość spojrzenia na to z perspektywy już kilku lat, to widzę, że robiłem to z 2 powodów. Po pierwsze dlatego, że jestem wolny
sam wyznaczam to, co robię na podstawie swojego sumienia. To jest kwestia mojego sumienia. A po drugie, teraz, kiedy widzę już to w szerszej perspektywie i to tylko historycznej, może zabrzmi to patetycznie, może niektórzy będą się z tego śmiać, ale po prostu chodzi o to, że dzisiaj zdaję sobie z tego sprawę, że to oznacza stanąć po właściwej stronie historii. Ponieważ mieliśmy tego typu wydarzenia w historii wiele razy i historia pamięta to, po której stronie ktoś stawał. To, czego ja nigdy nie zaakceptuję w tej współczesnej narracji na temat uchodźców, to, że my dzielimy ludzi na tych, którzy są warci przeżycia i tych, którzy nie są warci przeżycia. To jest tak niewygodna prawda, ale musimy się z nią skonfrontować. Bo wiesz, bo my sobie tutaj siedzimy, dzisiaj tutaj majówka, ludzie sobie ładnie tutaj jeżdżą, wiesz, na rowerkach, super, nie? No bo to jakby o to chodziło, żeby tu wróciło normalne życie, nie? Ale że ludzie martwią, że to turystyka tak słabo wraca tutaj, nie? No ale żeby pamiętać o tym, co się w tych lasach wydarzyło i dalej się dzieje, bo przecież trupy dalej są, tak?